Witajcie moi drodzy. Porozmawiamy o social mediach. Być może niektórym się wydaje, że samo występowanie, zdobywanie nagród, granie po prostu czy śpiewanie, że to wystarczy. Że jeżeli jesteście naprawdę świetni w tym, co robicie, to i tak inni was dostrzegą. Otóż powiem tak, absolutnie tak nie jest, a szczególnie w dzisiejszych czasach. Żeby faktycznie stać się osobą rozpoznawalną, trzeba zbudować relacje z naszymi odbiorcami. Trzeba po prostu zadbać o to, żeby ci potencjalni nasi fani, żeby jak najwięcej od nas wiedzieli. Po prostu zacząć z nimi rozmawiać. Zawsze mówię, nieważne ilu masz fanów, ważne ilu masz gorliwych fanów, czyli takich fanów, którzy będą za tobą jeździli na koncerty, będą interesowali się wszystkim, co robisz. Ale to się samo nie stanie. Trzeba cały czas gdzieś zostawiać ślady. Trzeba dokumentować to, co się wokół nas dzieje. Trzeba komunikować swoje wartości, swoje upodobania. Wszystko to, co dzieje się w naszym życiu również poza estradą, a jest to ciekawe, interesujące. I w momencie, kiedy zbudujecie taką właśnie grupę fanów gorliwych, to wtedy też będzie kto miał przychodzić na wasze koncerty. Taylor Swift, którą pewnie kojarzycie, wokalistka, zaczynała na MySpace, bardzo się rozwinęła w mediach społecznościowych. Od początku zdawała sobie sprawę z tego, jaką siłę mają media społecznościowe. Zawsze odpowiadała wszystkim, którzy do niej pisali, ale również ten kontakt wyszedł poza sieć i w realu. Nigdy dla niej nie było problemem, że podpisywała swoje płyty, że właśnie dawała autografy. Nawet do tego stopnia zbliżyła się do swoich fanów, że uczestniczyła w jakichś urodzinach, w weselach. Fani również kiedyś przybyli na odsłuchiwaniu jej albumu studyjnego. Ona po prostu zawsze zdawała sobie sprawę, że ci odbiorcy to są jej najlepsi adwokaci, że jeden drugiemu będzie o niej mówił i po prostu ta grupa odbiorców będzie się powiększała. Także media społecznościowe mają ogromne znaczenie. Trzeba wiedzieć, do kogo adresujemy te wszystkie nasze treści, tak? Kto jest naszym odbiorcą. Również trzeba mieć świadomość tego, że ta autopromocja to nie polega na tym, że będziemy jakoś nachalnie siebie reklamowali. Nie. Trzeba w sposób umiejętny mówić właśnie o tym wszystkim, co dotyczy naszej działalności. W taki sposób, który ma w sobie jakąś finezję, jakąś lekkość. Dlatego, że wtedy to stanie się czymś takim naprawdę fajnym dla naszych odbiorców. Kiedyś sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Były wytwórnie i te wytwórnie płytowe zajmowały się wszystkim. Zajmowały się produkcją, zajmowały się promocją, dystrybucją, sprzedażą. Właściwie artyści mieli bardzo ograniczony kontakt ze swoimi fanami. Poza fanklubami, prawda, które dawały tę możliwość kontaktu z odbiorcami. I sytuacja zmieniła się, kiedy na przykład pojawiły się MP3. Muzyka znalazła się w sieci. I w końcu, krok po kroku, ci artyści zaczęli mieć coraz większy kontakt ze swoimi odbiorcami. Dzisiaj już możecie sami nagrać płytę, możecie zarządzać swoimi nagraniami. No i przede wszystkim macie możliwość właśnie tej rozmowy. Rozmowy ze swoimi fanami, co jest bardzo ważne. Media społecznościowe to jest rodzaj marketingu szeptanego, który jest dzisiaj chyba najważniejszy. Dlatego, że ludzie sobie udostępniają różne rzeczy. Zaczynają mówić o tobie. Jak zaczynają mówić o tobie, to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się o tobie zrobiło głośno. Nie wierzymy już dzisiaj reklamom. Wierzymy właśnie temu, co mówią nasi znajomi. I ci znajomi powinni zacząć identyfikować się z tym, co robicie. Jaka jest przewaga na przykład mediów społecznościowych nad tradycyjnymi? Oczywiście nie mówię o tym, że już dzisiaj nie mają znaczenia występy w radio czy w telewizji. Mają ogromne znaczenie, ale to jest niezależne od nas, czy znajdziemy się w jakimś programie, czy też nie. A już od nas zależy to, na ile możemy rozwinąć swoją działalność w mediach społecznościowych.
Możemy się promować naprawdę niewielkim kosztem. Jeżeli te posty nie są sponsorowane, no to właściwie za darmo, tak? Mamy nieograniczoną możliwość dostępu terytorialnego, tak? Możemy być na całym świecie, jak chcemy, co jest niesamowite, tak? Jeżeli występujemy w jakimś programie telewizyjnym czy radiowym, no to wiadomo, że zasięg tego programu, tej anteny jest ograniczony. Tutaj możemy naprawdę na cały świat. Możemy komunikować się właśnie z odbiorcami. No i po prostu teraz chodzi o to, żeby w jak najfajniejszy sposób to wszystko wypełniać treścią. I w następnym odcinku porozmawiamy o tym, jakie mamy kanały właśnie porozumiewania się w mediach społecznościowych. Zapraszam Was serdecznie.